Witajcie w Tatrzańskim Parku Narodowym, jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Czy wiedzieliście, że Tatrzański Park Narodowy obejmuje aż 21 000 hektarów powierzchni? To tutaj znajdują się nie tylko najwyższe szczyty Polski, ale także wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, takich jak świstak, kozica czy ryś. Jesteśmy tutaj, aby opowiedzieć Wam o najpiękniejszych szlakach turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przygotujcie się na niezapomniane widoki, dziką przyrodę i wiele atrakcji, które z pewnością zachwycą każdego miłośnika górskich wędrówek. Dolina Chochołowska to jedna z najpiękniejszych i najdłuższych dolin Tatr Zachodnich. Ta dziewicza oaza przyrody jest w całości objęta ochroną i ma aż 14 km długości. Spacer w Dolinie Chochołowskiej zaczyna się od wejścia płatnego, którego opłaty są zbierane na utrzymanie parku i szlaków turystycznych. To jednak drobna opłata w porównaniu do tego, co ta dolina ma do zaoferowania. Zaraz za kasami rozciąga się przystronna polana. To tutaj górale prowadzą wypas owiec, a w licznych bacówkach można spróbować pasterskich wyrobów. Wędrując dalej doliną, podziwiając piękno górskiej przyrody, docieramy do metalowego krzyża postawionego ponad 100 lat temu, który znajduje się po lewej stronie, natomiast po opuszczeniu polany docieramy do małego mostku z pamiątkową tablicą. Jednym z charakterystycznych elementów Doliny Chochołowskiej, podobnie jak w sąsiedniej Dolinie Kościeliskiej, są przewężenia, czyli tak zwane bramy. Pierwszą z nich jest Niżna Brama Chochołowska, zwężenie doliny, w którym pomiędzy skalnymi ścianami ledwo mieści się droga i płynący obok potok. Brama ta nosi nazwę na cześć przywódcy powstania chochołowskiego. Pora na kolejny, nieco bardziej leśny etap naszej wędrówki. Tutaj szlak prowadzi wzdłuż potoku chochołowskiego. Druga brama, zwana Wyżnią Bramą Chochołowską, znajduje się zaledwie kilkaset metrów od pierwszej. Potok w tym miejscu częściowo zanika pod ziemią, by po chwili wypłynąć na powierzchnię w Wywierzysku Chochołowskim. Po minięciu bramy natkniemy się na leśniczówkę, znajdującą się po prawej stronie, do której prowadzi drewniany mostek. Kiedyś w tym miejscu stało schronisko. Następnie szlak prowadzi nas przez las, cały czas towarzyszy nam szum potoku chochołowskiego. Przed nami jeszcze tylko ostatni, półkilometrowy odcinek przez las, po pokonaniu którego wyjdziemy na rozległą polanę chochołowską. Po opuszczeniu lasu wchodzimy na największą polanę po polskiej stronie Tatr, Polanę Chochołowską. Jest ona długa na około 700 metrów i szeroka nawet na 350 metrów, co robi imponujące wrażenie. Polana ta jest jedną z największych w całych Tatrach i stanowi niezwykłe zakończenie wędrówki Doliną Chochołowską. Podsumowując, to niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić podczas wakacji w Tatrach. Oprócz pięknych krajobrazów, w dolinie znajdziemy liczne atrakcje dla turystów o różnym stopniu zaawansowania. Morskie Oko jest jednym z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w polskich Tatrach. To piękne, polodowcowe jezioro, otoczone wyniosłymi szczytami i malownicza trasa spacerowa. Trasa ma prawie 8 km długości i może być podzielona na 4 etapy. Pierwszy etap rozpoczyna się w Palenicy Białczańskiej, gdzie po uiszczeniu drobnej opłaty turysta przechodzi przez urokliwe tereny i górskie lasy. Szlak początkowo przebiega w leśnym otoczeniu, po kilkunastu minutach dociera do przyjemnego punktu widokowego, z którego można podziwiać wspaniałe widoki na górskie szczyty. Następnie szlak prowadzi do pięknego wodospadu, Wodogrzmotów Mickiewicza. Warto zrobić przerwę w tym miejscu, by podziwiać malownicze krajobrazy oraz wysoki na 30 metrów wodospad, uważany za jeden z najpiękniejszych w całych Tatrach. Kaskada pierwotnie nazywała się Grzmot, ze względu na harmider, jaki tworzy woda przepływająca przez próg skalny. Ostatecznie nazwano ją na cześć wieszcza Adama Mickiewicza. Z mostku, którym przechodzi szlak, można podziwiać jedynie pośredni wodogrzmot. Dolny znajduje się poniżej mostku, a wyżni jest niedostępny dla turystów. Po 30 minutach od wodospadu i po przejściu niespełna 2 km dochodzimy do leśnych skrótów. Po przemknięciu przez 4 odcinki specjalne, ponownie wracamy na asfalt, a po 15 minutach docieramy do Polany Włosienica. Z polany rozpościerają się wspaniałe widoki, a zaraz za nią, po prawej stronie, znajduje się spory pawilon gastronomiczny. W sezonie panuje tutaj duży ruch i hałas. Po kolejnych 30 minutach dotrzemy do Morskiego Oka, największego tatrzańskiego jeziora.
To malownicze miejsce otoczone pięknymi górami zachwyca każdego, kto je odwiedzi. Jezioro ma powierzchnię około 34 hektarów oraz głębokość 51 metrów. Wokół jeziora znajduje się wiele punktów widokowych, z których rozciągają się wspaniałe widoki na góry i jezioro. To idealne miejsce dla miłośników górskich krajobrazów oraz osób, które chcą odpocząć od miejskiego zgiełku i naładować swoje baterie w pięknej scenerii. Podczas spaceru wokół Morskiego Oka warto uważnie obserwować otoczenie, ponieważ można zauważyć różne dzikie zwierzęta. Niektóre z nich, np. jelenie, są tak przyzwyczajone do obecności turystów, że nie są specjalnie płochliwe. Należy jednak pamiętać, że nie wolno ich karmić ani w jakikolwiek sposób drażnić. Jeśli spodobał Wam się ten film, to prosimy o polubienie go i subskrybowanie naszego kanału. Chcemy dostarczać Wam jak najwięcej ciekawych i wartościowych treści. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.